Dzień dobry, przygotowałam dzisiaj dla Was makijaż w tonacji różowej z wykorzystaniem najnowszej paletki Maybelline New York The Blush Nude. Mówię najnowszej, ponieważ w Polsce to całkowita świeżynka, aczkolwiek na rynku zagranicznym istnieje już od dosyć dawna, także mogłyście się już z nią być może zapoznać. Jeśli makijaż Wam się podoba, to koniecznie oglądajcie do końca. Makijaż oka rozpoczęłam od nałożenia jasnego cienia w kolorze kości słoniowej matowego we wewnętrznym kąciku oka, a także pod brwią. Teraz nałożę jako bazę wszystkim dobrze znany, myślę, korektor marki Catrice Liquid Camouflage w najjaśniejszym jak do tej pory odcieniu 0,10, ale być może już się dowiedziałyście, że będzie jeszcze 0,5. Mam nadzieję, że to będzie piękny, bardzo jasny kolor z domieszką żółtego pigmentu. Tymczasem najjaśniejsze jak do tej pory 10 nakładam takim ruchem wklepującym w całą powiekę ruchomą. Korektor jest już na właściwym miejscu i sięgam po gwóźdź dzisiejszego programu, mianowicie najnowszą paletkę Maybelline New York The Blush Nude. Wspaniałe odcienie, barwa różowa, tak jak też możecie wywnioskować. Jakościowo myślę, że to jest wyższa półka troszeczkę niż paleta, która już do tej pory była na rynku. Bardzo ładne odcienia, a swatche za chwileczkę zobaczycie w oddzielnym dograniu, że się tak wyrażę. Sięgam po kolor, o tutaj ten, który po prostu jest czymś pięknym, opalizującym odcieniem różowym, średnio jasnym, tak bym go określiła, i szerszym pędzelkiem Loftu P30 nakładam go dość na bogato, że się tak wyrażę, ponad załamaniem powieki oraz w załamaniu. Taka dosyć intensywna ilość tego cienia, ponieważ on będzie stanowić najważniejszy element w dzisiejszym moim make-upie. Kolejny kolor, również z gamy bardziej gąbczastych, bardzo takich opalizujących, ciemniejsza wersja tego koloru i on już pojawi się stricte w załamaniu powieki. Widzicie, te cienie w ogóle pięknie się ze sobą komponują. Znając życie i Wasze upodobania, to na pewno te dwa kolory przypadną Wam do gustu. Ja jestem nimi po prostu oczarowana. Teraz kolejny bardzo jasny odcień liliowy. To jest chłodny róż, bardzo jasny, taki cukierkowy. I ten kolor dla przełamania pojawi się dokładnie powyżej do tej pory malunku, że się tego określa, czyli w kierunku do linii brwi. On ma delikatnie ochłodzić makijaż właśnie od góry. Może sobie jeszcze troszeczkę dodam. A na samą górę nakładam najjaśniejszy kolor. To jest kość słoniowa, ale z delikatnymi drobinkami opalizującymi na srebro. Jasną konturówką w kolorze cielistym. Mój ulubieniec to jest Carraya Eye Brightener w odcieniu 1. Bardzo jasny kolor, miękka kredka. I tym kolorem rozjaśniam tak zwaną linię wodną. W tym momencie sięgam po precyzyjny pędzelek, którym podkreślę dolną powiekę. I dolna powieka w zasadzie będzie pomalowana tymi samymi kolorami. Sięgam po ten główny gwóźdź, czyli po ten dominujący właśnie cień. Od zewnętrznej strony powędruje ten kolor. Kolejny kolor
chłodny, jasny róż, który pojawi się dla ochłodzenia od wewnętrznej strony. I na samym przodzie właśnie jasny kolor Ecru, wspominany już, i on będzie w wewnętrznej części naszego oka. W dalszym ciągu jednak mamy niepomalowaną powiekę ruchomą. Teraz zabieramy się właśnie za ten element. Obok koloru, obok cienia Ecru znajduje się bardzo jasny odcień. To jest kolor brzoskwiniowy przełamany różem z gamy satynowych i ten odcień rozjaśni i rozświetli naszą centralną powiekę. Jeszcze odrobina. A tuż za tym kolorem, jeszcze dla wzmocnienia efektu, pojawi się jeszcze raz ten róż. Całość chcę jeszcze odrobinkę przyciemnić, szczególnie od zewnętrznej części. I teraz bardzo ważna czynność. Najciemniejszym kolorem z całej palety to jest ciemny brąz, oberżyna z drobineczkami brzoskwiniowo-fioletowymi. I ten intensywny kolor pojawi się od zewnętrznej strony mojego makijażu, ale tak jak wspomniałam, tylko od zewnętrznej strony. Na razie wyrysowuję ala kreskę, ponieważ nie używam dzisiaj żadnego eyelinera. Sięgam po czarną kredkę. To jest akurat Contour Clubbing z Bourjois, numer 41. Przyciemniam górną linię rzęs. Skończony makijaż przedstawia się następująco. Jak już zresztą zapewne widziałyście, w miarę szybki do wykonania, myślę, że bardzo uniwersalny, ponieważ może pasować, taką mam nadzieję, pasować do większości koloru oczu, zarówno będzie odpowiednie dla blondynek, brunetek, czy też szatynek. A zatem jeśli makijaż Wam się spodobał, to zachęcam Was właśnie do odwzorowania go. Lista wszystkich produktów znajduje się na dole w opisie, jak i na stronie ladymakeup.pl, gdzie zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.